Witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie Nikon. Nikon, który pożyczył mi pan Rafał. Panie Rafale, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego aparatu. Nikon EM. Aparat, który zanim jeszcze został pokazany, już wzbudzał bardzo duże emocje. Ponieważ Nikon postanowił zrobić aparat tani, popularny, no i przy okazji miał być jeszcze mały i prosty w obsłudze. Przede wszystkim Nikon już zapowiedział, od kilku lat pracował nad aparatem, który miał być po prostu wejść w rynek aparatów popularnych. Co prawda Nikormaty miały być tymi tanimi aparatami, ale były, mimo wszystko były za solidne, za porządne i nie były tym takim aparatem skierowanym dla takiego popularnego użytkownika. Olympus w 1972 roku, pokazując swój model OM1, pokazał, jak powinien wyglądać aparat, jak powinien być mały aparat. Wielkościowo Pentax, wprowadzając swój model ME, pokazał, jak powinien być w ogóle, nie dość, że mały, to jeszcze automatyczny aparat. To jest aparat ME Super, ciut późniejszy. I te dwa aparaty, moim zdaniem, czyli Olympus OM1 i Pentax ME, wywarły duży wpływ na projektantów nowego aparatu, nowego Nikona. Ten Nikon miał być mały, ale oni mieli jeden duży problem, ponieważ nie chcieli opuścić na jakości. Uważali, że dobra, on ma być tani, ale jakość ma być Nikona w tym aparacie. To nie to, że ma być jakoś inaczej. To ma być Nikon, a Nikon wtedy oznaczał najwyższą jakość. Profesjonalizm, niezawodność, perfekcję wykonania, i tu jest właśnie to manualne ustawienie wszystkich parametrów i to jest właśnie ten problem, na który projektanci zrobili myk, który później był bardzo krytykowany. Aparat jest automatyczny, to znaczy ma tylko funkcję, nie ma możliwości ustawienia ręcznie parametrów ekspozycji. Co mnie kiedyś, jak to aparat bez możliwości ręcznego ustawienia ekspozycji, fuj, tak nie można. A wtedy dla tych profesjonalnych fotografów mówią, nie mów mi o tym aparacie, to nie jest Nikon. Ponieważ ten aparat ma migawkę sterowaną elektronicznie, która automatycznie do ustawionej przysłony, ja ustawiam sobie przysłony na obiektywie, a on do tego mi ustawia automatycznie jakiś czas. Czas w zakresie od 1 sekundy do 1/1000 części sekundy, aczkolwiek niektórzy mówią, że ta 1 sekunda to nie do końca, bo spotkałem się na jakimś forum, mój naświetlał prawidłowo przez 2 minuty zdjęcie. Także ta 1 sekunda to ja nie testowałem, ale to, co jest w nim dobre, miłe i przyjemne, to on nam ten czas pokazuje w wizjerze. W wizjerze mamy zakres od 1 sekundy do 1/1000 i on mi dokładnie pokaże to, co ja lubię, to, czego na przykład w niektórych aparatach, bo mi osobiście ten Nikon skojarzył się najbardziej z Pentaxem MV, który jest, jakby na niego nie popatrzeć, strasznie podobny. Bardzo podobny, z każdej strony, nawet krótka dźwignia, o tej dźwigni jeszcze wspomnę, który niestety ma tylko diody i pokazuje, będzie dobrze? To nie, musisz postawić na statyw, bo jest za mało światła. On też sygnalizuje o tym, że musisz postawić na statyw, jeśli czas zejdzie do 1/30, to zaczyna pipać, pit, mówiąc o tym, że czas jest za krótki i za długi i musisz go postawić na statywie, co nie oznacza, że nie zrobi zdjęcia. Oczywiście, że zrobi zdjęcie. To on jest odporny na takie coś. Słychać jak pipie. Pi. A i tak zrobi zdjęcie. Jeśli dojdzie czas do 1/1000 i będzie szedł wyżej, czyli przekroczy mu, to też nas po tym poinformuje tym właśnie tik i wtedy też zrobi zdjęcie. Także to mi się podoba w nim. Nie ma korekcji ekspozycji. Czyli nie ma jakiegoś plus minus, które moim zdaniem tu powinno być, nie ma, ale tak łatwo się przestawia czułość filmu w jedną czy w drugą stronę, że tą korekcję ekspozycji można sobie wprowadzić bardzo łatwo. A do tego tu z przodu ma guziczek korekcji ekspozycji o -2 EV, czyli robienia zdjęć pod światło. Tak jak na przykład to zdjęcie, które jest zrobione pod światło. Dokładnie słońce świeciło z przodu, ja popatrzyłem, mówię, tu wszystko będzie ciemne.
Na pewno. W związku z tym naciągam film, naciskam spust, naciskam guziczek, on mi od razu podbija światło, robię zdjęcie. Jest bardzo dobrze zrobione. Powiedziałem o spuście. Tu jest całkowicie nowy spust przeprojektowany. Przy aparacie pracowało kilku różnych inżynierów i podobno ten, który projektował ten mechanizm spustu, powiedział: nie. Takie przestarzałe spusty jak w tych innych aparatach, bo sam korpus, podstawa jakby to był Nikon FM wzięty. I w Nikonie FM, jeśli weźmiemy, to mamy spust, znaczy mamy dźwignię klasyczną z tyłu, długą taką zrobioną. Tu jest dźwignia krótka, łamana zresztą, na co niektórzy narzekają, że ona się tak łamana i że to będzie mało trwałe. Nie spotkałem się z opinią, że komuś się ta dźwignia złamała. Także ona jest trwała, natomiast to, co jest charakterystyczne przy tej dźwigni, to znaczy, że możesz naciągać film. Zrobimy zdjęcie. Po kawałku. Ciach, 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 ciach. Już jest naciągnięty. Ciach, 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 ciach. I naciągnięty jest. Czego w innych Nikonach tamtych nie można było zrobić. Bierzemy FM2 i próbuję zrobić to samo. I teraz mam tak. To, co naciągnąłem, mam luz. I teraz mogę trochę dalej. I teraz mam znowu luz. Mogę trochę dalej. Są aparaty, które mają tą funkcję, czyli mogą... Znaczy, ja jestem przyzwyczajony do równego, ciągłego naciągania, natomiast spotkałem się z człowiekiem, który mówi: ja lubię takie coś. Robię tak pach, 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 pach i już mam naciągnięty aparat cichutko i tak nie widać, że ja w ogóle coś robię. I projektant tego podobno się uparł, że tak ma być. I tak jest. Ten spust jest w ogóle bardzo krótki. Bardzo przyjemny. Znaczy naciąg jest bardzo przyjemny. Spust jest delikatny. Aparat ma jeszcze jedną cechę. Jeśli mu otworzę klapkę, to on się ma samozrojący licznik i pierwsze dwa zdjęcia wykonuje na czasie 1/1000 części sekundy bez pomiaru światła. Po to, żeby te dwa zdjęcia nie wyszło, że ja tutaj sobie w domu założyłem film, mam założony dekielek i przeciągam i on mi w tej chwili odlicza 1 sekundę. A się spotkałem z tak: ojejku, zapomniałem. Ja powiem uczciwie, w takich aparatach od razu przełączam na M90, bo aparat ma jeden czas manualny, czyli może przechodzić na M90 i nawet, bo potrzebuje baterii do pracy, WSL44, popularne, i jak mu przełączę na M90, to nie potrzebuje baterii. On wtedy pracuje na trybie mechanicznym, ma ten jeden tryb mechaniczny. Czas jeden mechaniczny. Niektórzy mówią, że ma 2 czasy mechaniczne, że jak się go zostawi na auto i nie ma baterii, to on robi wtedy zdjęcia na 1/1000 części sekundy. Prawdę mówiąc, wyjąłem mu baterię i testowałem tu. Bo on rzeczywiście na auto robi, ale moim zdaniem ja nie widziałem różnicy między jednym a drugim, tak patrząc na słuch. Czy to była 1/1000, czy to była 1/90. Nie mam pewności. Jest możliwe, że to jest 1/90. Oprócz tego oczywiście ma jeszcze czas B, do tego, żeby można było robić zdjęcia, kontrolę baterii, że możemy sobie podświetlić, samowyzwalacz, możliwość podłączenia silników do przewijania do 2 klatek na sekundę. Same zalety. Nie ma wad? No, nie ma wad. Prawdę mówiąc, to jak sobie nim porobiłem zdjęcia, to stwierdziłem, że nie ma wad. To jest bardzo fajny aparat. A co do tego, w momencie, kiedy ja założyłem do niego negatyw, wyszedłem, zacząłem robić nim zdjęcia, mówię: ale to jest Nikon. To czuć, że to jest Nikon. To czuć, że to jest bardzo dobry aparat. Że te mechanizmy działają dobrze, plus po 79 rok, pierwsza prezentacja w Chicago, to po tych 80, 20, 40 paru latach od prezentacji egzemplarzy, które się popsuły, jest bardzo mało. Nie jest to aparat awaryjny w jakiś sposób. To jest prawdziwy, mały, poręczny Nikon. Do niego zostały stworzone specjalne obiektywy. Ja niestety dostałem sam korpus, ponieważ do niego były stworzone obiektywy serii E. Nikon seria E. Różniące się tym od innych obiektywów Nikona, że nie miały napisu Nikkor. Co od razu wszyscy czytali: wow, to znaczy, że są słabe.
Najciekawszym z nim było oczywiście 50-1.8, która była płaska jak naleśnik i z tym aparatem podobno tak malutkie, takie fajniutkie, takie robiło się urządzenie. Natomiast użytkownicy są podzieleni, ale większość mówi, że te obiektywy są ok. 50 jest bardzo w porządku. Tam czytałem recenzję, który opisywał wszystkie. Mówi, do któregoś zooma mówi, on jest słabszy, taki słabszy Nikon. Natomiast do innych powiedział, nie, to jest bardzo dobry obiektyw. W związku z tym ta seria E, mimo że została, jakby powiedzieć, słabo przyjęta, to są dobre obiektywy i warto nimi robić zdjęcia. Ja tutaj, w związku z tym, że nie miałem takiego obiektywu serii E, założyłem Exactę zooma 35, 73,5, 4,8 z funkcją makro, który stwierdziłem, pewnie będzie podobna do tego Nikona. Po zrobieniu, ja używam tego obiektywa, czyli używam go w kilku wersjach, ponieważ pierwszą taką Exactę, dokładnie identyczną mam na Gwintem 42, do tego, żeby ze swoim cyfrowym Canonem używać. Tą kupiłem do używania jako obiektyw do Nikonów wtedy, kiedy nie miałem żadnego Nikona innego, ale nie. Nawet ten, myślę, że nawet ten, którego nie chwalili Nikona, byłby lepszy. Chociaż to jest bardzo dobry obiektyw, zwłaszcza jeśli spojrzymy na jego rozmycia na tym zdjęciu, gdzie tam widać takie kółeczkowate rozmycia, gdzie robiłem w cieniu, to jest fajny, bardzo fajny obiektyw, ale Nikon to Nikon. Aparat podobno sprzedawał się nie wiadomo jak. Jest ich dosyć dużo. Natomiast czy on się dobrze sprzedawał, czy źle? Jedni mówią, że sprzedał się rewelacyjnie, ludzie go kupowali po 3 sztuki na raz, inni mówią, to była kompletna klapa Nikona. Ten aparat się źle sprzedawał. Nikon bał się, że ten aparat może naruszyć ich autorytet, ich renomę ich firmy Nikon. Został zaprezentowany po raz pierwszy w Chicago w 1979 roku na jesieni na targach, a nie w Japonii. Ponieważ, tak jak wszyscy autorzy spiskowi mówią, bał się, że jak pokażą ten aparat w Japonii, to on się będzie tam... Zostają skrytykowani, że no jak tak można było zrobić coś takiego. Więc pokazali go za granicą jako pierwszego, a w Japonii dopiero na wiosnę przyszłego roku razem z Nikonem F3 stał obok, mówiąc, spójrzcie, my potrafimy zrobić Nikona F3, ale możemy też Wam zaproponować taki mały, fajny, delikatny aparat dla kobiet. Dla kobiet, ta łatka dla kobiet moim zdaniem nie przysłużyła mu się. Naprawdę mu się nie przysłużyła. Bo ja czytałem dużo opinii, gdzie kobiety były podobno... które oglądały reklamę, były zniesmaczone tym, że ktoś próbuje je zepchnąć do takiego aparatu. A propos kobiet, w momencie, kiedy on już był końcowa produkcja, już raczej końcowe projektowanie było i jeszcze ostatnie poprawki zresztą wprowadzał do niego Giorgetto Giugiaro, słynny projektant samochodów. On coś tu przeprojektował, ale nie wiem co. W każdym razie ten styl ostatni to był jego, natomiast projektanci Nikona postanowili, mówią, jeśli to ma być aparat dla kobiet, to zróbmy kolorowe okleiny. Ale nie przeszło. Nie przeszło. Był projekt, żeby była różowa. Nikon z różową okleiną, do tego automatyczny. To by było wow, trzęsienie ziemi. I chyba nie chcieli tego trzęsienia ziemi wywoływać. To i tak było dużo. Ten aparat jest plastikowy. Oczywiście tam to nie jest plastik, tylko jest odpowiedni poliwęglan najwyższej klasy, on się w ogóle nie przeciera. Pod spodem jest aluminiowa obudowa, ale on nigdzie się nie przeciera, ten aparat, i jak się ogląda, wszystkie wyglądają bardzo dobrze. Nikon stworzył wtedy specjalny zespół do zajmowania się tworzywami sztucznymi, po to, żeby je wprowadzać do przyszłych swoich aparatów, do tego aparatu i do przyszłych aparatów. Natomiast to, że on jest plastikowy z wierzchu, to i tak wszystkie śrubki, zębatki w środku są metalowe. Tam nie ma plastiku. To nie jest tak jak powiedzmy z innymi aparatami, że po iluś latach zębatka się wykruszyła i aparat przestaje działać. To jest Nikon. Nie zapominajmy o tym. Jeśli nawet ludzie o nim mówili źle, to ja fotografując tym Nikonem EM,
którym miałem przyjemność trochę porobić zdjęć w sumie. Tak mi się spodobało, że zrobiłem 2 rolki filmu na nim. Tu będzie tylko kilka zdjęć pokazanych, bo nim się robi bardzo przyjemnie i sympatycznie. I do tego czuć, że to jest prawdziwy Nikon. Ta rączka składana w pierwszej wersji, bo to jest druga wersja, były 2 wersje Nikona, ludziom się bardzo łatwo je rozpoznać. Pierwszy przycisk tu od tego korekcji ekspozycji o -2 i spust są niebieskie. A tutaj są, to w drugiej wersji są srebrne i w pierwszej wersji było tak, że ta dźwignia była trochę inaczej profilowana i mogła uderzać o pryzmat. W tej już nie może uderzać o pryzmat. Jest moim zdaniem bardzo wygodna. Bardzo wygodna, nie przeszkadzająca w niczym. I tak jak powiedziałem, prawdziwy Nikon, nie bać się takiego prawdziwego Nikona. Ja powiem tak, dorosłem do robienia zdjęć aparatami, które pomagają mi dobrać ekspozycję automatycznie i jestem w stanie sobie z tym poradzić, skorygować i zrobić właściwe zdjęcie. Aha, bo mi ty pstrykasz cały czas, a ty nie masz baterii. Dlatego mi światłomierz nie świeci. Także jeśli chcesz małego, taniego, bo on był wtedy, kiedy go prowadzili, był najmniejszym, najtańszym. Ogólnie to on w roku 1980 kosztował około $120, kiedy Pentax ME, nie ME Super, kosztował $120 do $160. Był jednym z najtańszych w swojej klasie, a był Nikonem, do którego możesz założyć wszystkie inteligentne obiektywy Nikona i z tym on będzie bardzo dobrze działał. Także, panie Rafale, dziękuję za pożyczenie mi bardzo przyjemnego w obsłudze aparatu. Tobie polecam. Jeśli chcesz tani, dobry sprzęt z mocowaniem Nikon F, Nikon EM, na pewno jest tanim i dobrym aparatem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.